Szanowni Państwo, na początku dobre wieści z rynku. Nasz polski rynek telekomunikacyjny ma przed sobą dobre perspektywy. Mamy ponad 58 milionów kart SIM. Pomimo takiego nasycenia jest to więcej niż pod koniec ubiegłego roku. Rosną przychody operatorów zgodnie z raportami z pierwszego kwartału tego roku. Wartość całego rynku w najbliższych latach również wzrośnie, potwierdzają to prognozy analityków. W tym roku ruszają konkursy na budowę sieci ostatniej mili, współfinansowane ze środków programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Łącznie na inwestycje do 2020 roku przeznaczony będzie ponad 1 miliard euro, z czego na pierwszy konkurs, który będzie ogłoszony jeszcze w tym roku, przewidziany jest około 140 milionów euro. So at the beginning, some good news from the market. Our telecom market has very good perspectives. We have over 58 million SIM cards, and despite such saturation, it is more than at the end of the last year. The incomes of the operators are increasing, according to the report from the first quarter of this year. The value of the entire market in the upcoming years will increase as well, as supported by the forecasts of analytics. This year is to bring the tenders for the construction of the last mile, co-financed from the Digital Poland operational program. In total, the investments will be spent over 1 billion euro until 2020, and out of which the first tender, still in 2015, will cost about 140 million euro. Dzięki wsparciu publicznemu zyskają przede wszystkim obywatele, dotychczas znajdujący się w regionach bez dostępu do sieci, zagrożeni wykluczeniem cyfrowym, ale także zyska cała gospodarka. Szerszy dostęp do internetu to większa łatwość znalezienia pracy, założenia firmy, większy popyt na już produkowane towary. Dobrze ukierunkowane wsparcie publiczne pomoże także operatorom telekomunikacyjnym. The public support will be of benefit mostly for those citizens who have been so far in the regions without the network access, risking digital exclusion. But the entire economy will benefit as well. A bigger internet access means more easiness in finding a work, a job, in starting a company, a bigger demand for the goods already in production. A good, well-focused public support will also help the telecom operators. Przed nami poważne wyzwania i zmiany na rynku. 6 maja Komisja Europejska opublikowała strategię Jednolity Rynek Cyfrowy, zawierającą listę proponowanych kierunków zmian i inicjatyw legislacyjnych, których celem jest zniesienie barier wciąż istniejących na rynku cyfrowym, a także dodanie Europie nowego impulsu rozwojowego i wzmocnienie naszych gospodarek w globalnej konkurencji. Komisja Europejska ocenia, że likwidacja barier może zwiększyć wzrost gospodarczy o 0,9% PKB lub 110 miliardów euro rocznie. We are facing some serious challenges and developments on the market. On the 6th of May, the European Commission published its strategy, Uniform Digital Market, with a list of proposed legislative directions and solutions and initiatives, which are to reduce the barriers which are still there on the digital market, and which will give the Europe a new development impulse and which will strengthen our economies in the global competition. The European Commission assesses that the liquidation of these barriers may increase the economic growth by 0.9% GDP or 110 billion euro per annum. Polska opowiada się za inicjatywami zmierzającymi do zwiększenia konkurencji na każdym szczeblu gospodarki cyfrowej. Jednolity rynek cyfrowy to z perspektywy konsumentów większy wybór i dostęp do towarów, treści i usług elektronicznych oraz możliwość korzystania z szybkiej, otwartej i wolnej i niepodzielnej sieci internetowej.
Poland is for the initiatives which will increase the competition on every single level of the digital economy. The uniform digital market is, from the point of view of the consumers, bigger variety and bigger access to goods, contents and electronic services, and the possibility to use fast, open, free and undivided internet network. Szanowni Państwo, jednolity rynek cyfrowy to niepowtarzalna szansa dla polskich przedsiębiorców i przedsiębiorców z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, którzy korzystają z internetu i wspólnego rynku, mogą dotrzeć do setek milionów konsumentów łatwiej, szybciej i taniej niż kiedykolwiek wcześniej. Wspierając tę inicjatywę musimy jednak pamiętać, że efekty wzrostu osiągniętego dzięki cyfryzacji muszą być odczuwalne przez wszystkie kraje i wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Dlatego rząd polski proponuje, aby zarówno konsultacja, jak i ocena skutków poszczególnych rozwiązań uwzględniały nie tylko wymiar branżowy czy sektorowy, ale były prowadzone także pod kątem skutków terytorialnych, zapewniając tym samym równomierny rozwój wszystkich państw członkowskich. Ladies and gentlemen, the uniform digital market is a unique chance for the Polish entrepreneurs and the entrepreneurs from the entire CEE region, who, using the internet and the common market, may reach hundreds of millions of consumers easier, quicker, and cheaper than ever before. By supporting the initiative, we have to remember, however, that the impact of this growth reached with digitalization have to be equally distributed to all countries and all EU citizens. That's why the Polish government suggests that both the consultations and the impact assessment of individual solutions should take into account not only the industry and the sector, but also the territory. Kwestia terytorialności i dbałości o spójność jest istotna dla całego naszego regionu. Patrząc na kluczowe parametry związane z rozwojem sieci i cyfryzacją, widać po pierwsze dystans do nadrobienia względem krajów Europy Zachodniej, a z drugiej znaczne różnice wewnątrz regionu. W zestawieniu opracowanym przez Komisję Europejską w ubiegłym roku tylko Litwa i Estonia osiągnęły wynik powyżej średniej dla Unii Europejskiej. Natomiast Łotwa i Rumunia dzięki inwestycjom w światłowody są liderem Unii, jeśli chodzi o odsetek abonentów posiadających łącza o najwyższej przepustowości. Z kolei Polska i Estonia mają bardzo duży odsetek użytkowników szerokopasmowego internetu mobilnego, ponad 80 na 100 mieszkańców. The matter of territory and uniformity is important for the entire region. If we take a look at the key parameters related to the development of the network and digitalization, what we can see is the distance we have to make up in comparison to the West European countries and the differences within the region itself. In the Digital Economy and Society Index, it was only Lithuania and Estonia that were above EU average. Latvia and Romania, with the investments in fiber optics, are EU leaders in terms of the percentage of subscribers with the highest capacity networks. And Poland and Estonia had a very high percentage of users of broadband mobile internet, which is more than 80 in every 100 citizens. Wdrożenie działań przewidzianych w strategii jednolitego rynku cyfrowego jest więc wielką szansą dla Europy i dla naszego regionu. Musimy jednak wspólnie zadbać o spójność i równą dystrybucję korzyści. Implementation of the activities stipulated in the Uniform Digital Market strategy is therefore a big chance for Europe and for our region. But we have to make sure that it is uniform and we have to care for the equal distribution of these benefits. W obszarze telekomunikacji komunikat Komisji przypomina o zbliżającym się przeglądzie ram regulacyjnych w obszarze telekomunikacji. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Komisję przegląd rozpocznie się już w lecie tego roku. Konsultacji społecznych, czyli tzw. Zielonej Księgi. Propozycje legislacyjne Komisji zapowiadane są na przyszły rok. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji będzie szeroko konsultował te projekty ze stroną społeczną. In terms of telecommunication, the Commission communication reminds that there is an upcoming regulatory framework review in terms of telecommunication,
According to the schedule presented by the Commission, the review is to start in summer with the social consultation, so-called Green Book. The European Commission's legislative proposals will be coming in next year, and the Ministry of Administration and Digitalization will consult this project with the social partners. Jednym z obszarów przeglądu będzie z pewnością kwestia regulacji rynku telekomunikacyjnego. Sektor telekomunikacyjny to jeden z filarów nowoczesnej gospodarki. Dzięki obowiązującym przepisom obywatele Unii cieszą się większym wyborem i dostępem do usług telekomunikacyjnych oraz możliwością korzystania z szybkiego dostępu do sieci internetowej. Zgadzamy się jednak, że istniejące ramy prawne wymagają reformy. Przegląd ten powinien stanowić odzwierciedlenie zmian zachodzących na rynku telekomunikacyjnym w ostatnich latach. One of the areas of these reviews will be for sure the matter of regulation of the telecom market. The telecom industry is one of the pillars of the modern economy. With the current regulations, the EU citizens enjoy higher variety and bigger access to telecom services and the possibility to use fast internet access. We do agree, however, that the current legal regulations do require a reform. This review should reflect the changes which do take place on the telecom market in the recent years. Nowe prawo powinno również zachęcić do inwestowania w rozwój sieci telekomunikacyjnych, zwłaszcza na obszarach wiejskich i trudno dostępnych, których realizacja nie gwarantuje operatorom otrzymanie odpowiedniego zwrotu z tych inwestycji. Rozwój nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej stanowi bowiem warunek zapewnienia dostępności i jakości usług cyfrowych na odpowiednim poziomie. W kontekście zachęt do inwestycji należy również podkreślić wagę rozwiązań zmierzających do obniżenia kosztów budowy infrastruktury. The new law should also be an incentive to invest in the development of telecom networks, especially in rural areas and areas with difficult access. Such areas where the development of the networks does not guarantee the proper return on investments. The development of the modern telecom infrastructure is the condition precedent to provide accessibility and quality of the digital services. In terms of incentives, we should also highlight the importance of solutions which are to decrease the costs of such infrastructure. Komisja wskazała też na kwestię harmonizacji procedur do dysponowania widma radiowego jako kolejny obszar, który wymaga zmian. Jako Polska dostrzegamy potrzebę lepszej koordynacji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej procesu przydzielania widma radiowego, dzięki czemu operatorzy będą mogli łatwiej świadczyć usługi transgraniczne i uzyskać korzyści skali. The Commission highlighted also the matter of harmonization of procedures to allocate the radio spectrum as another area which requires changes. As Poland, we do see the need for better coordination among EU member states of this process to allocate the radio spectrum, which will make it easier for the operators to provide cross-border services and to enjoy the economy of scale. Ponadto konieczne wydaje się wskazanie tym, iż istotną dla rozwoju rynku oraz utrzymania na nim niezakłóconej i korzystnej dla konsumentów konkurencji jest kwestia współdzielenia częstotliwości. Współdzielenie widma jest jedną z odpowiedzi na zmniejszające się zasoby niezagospodarowanych częstotliwości oraz obserwowany wzrost zapotrzebowania na pasmo. Istotnym jest przy tym, aby stworzyć odpowiednie warunki, by z jednej strony skłaniać operatorów do podjęcia współpracy w tym zakresie, a z drugiej natomiast w jak największym stopniu zabezpieczyć rynek przed ewentualnymi negatywnymi skutkami. Furthermore, it seems advisable that what is also important to develop the market and to keep the competition undisturbed and of benefit for the consumers, it is to co-share the frequencies.
Co-sharing the spectrum is one of the answers to the diminishing resources of yet undistributed frequencies and the increase in the demand for the spectrum. It is important, however, to create proper conditions so that on the one hand to give an incentive for the operator to cooperate in their scope and to, on the other hand, to secure the market against any negative impact. Podsumowując, w przyszłość możemy patrzeć z optymizmem. Negatywne tendencje na rynku powinny się odwrócić w całym regionie. Czekają nas ciekawe czasy nowego wigoru na rynku telekomunikacyjnym, pracy nad lepszymi regulacjami i w rezultacie nowych możliwości dla obywateli i silniejszej Unii na arenie światowej. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę i jeszcze raz chciałbym życzyć owocnych obrad i dobrych efektów dzisiejszej konferencji. To sum up, we may look into the future full of optimism. The negative tendencies on the market should be reversed, as well as the decrease in incomes in the entire region. Interesting times are ahead. At the times of new vigor on the telecom markets, the times of work on better regulations, and as a result, new options for the citizens and a stronger EU on the global arena. Ladies and gentlemen, thank you very much for your attention and enjoy the conference.